Witajcie na kanale Maja w podróży. To jest 4. odcinek serii z Mongolii. Dalej przemierzamy bezkresne stepy naszym wypożyczonym kilkunastoletnim autem, które już się zepsuło raz w podróży w poprzednim odcinku. Przez Mongolię podróżujemy w lipcu. To miesiąc, w którym odbywa się tradycyjne święto Nadam, bardzo duży festiwal i bardzo ważne święto dla wszystkich Mongołów. Oficjalne otwarcie tego festiwalu odbywa się w Ulaanbaatar i tam są też największe igrzyska z największą areną i z najlepszymi zawodnikami. Jednak w każdym mniejszym miejscu ludzie organizują swoje własne małe igrzyska Nadam. Jesteśmy co prawda w Ulaanbaatar na otwarciu festiwalu, ale ja jestem wtedy chora i nie mam okazji zobaczyć tych zawodów. Moim cichym marzeniem jest, żeby podczas przemierzania Mongolii natrafić na po prostu lokalne zawody, które podobno mają znacznie lepszy klimat niż te oficjalne ceremonie. Jechaliśmy do kolejnego miasteczka i znowu tu na stadionie coś się odbywa. Oni codziennie mają jakiś piknik i jakieś zawody w środku są. Widzieliśmy, że są ludzie na trybunach, ktoś tam stoi na arenie, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Ludzie całymi rodzinami siedzą na trybunach, a niektórzy oglądają igrzyska nawet z konia. Zawodnicy bardzo długo się rozgrzewają i zanim zaczną walki, wykonują tradycyjny taniec orła. Poruszają rękami i naśladują trzepot skrzydeł. W zapasach niedozwolone są uderzenia, a przegrywa ten, kto dotknie ziemi łokciem albo kolanem, albo zostanie po prostu rzucony na ziemię. Wśród widowni rozdawane są przekąski zrobione z sera na kobylim mleku. Udaje mi się zdobyć jedną z nich. This? Can I try? It's a roll. What is this? Name. Mystic? Mystic. Tu są chyba najlepsze miejsca, bo są w cieniu i najlepiej widać stąd. Nie wiem, czy każdy może tu wejść, czy tylko wybrani. Im lepsi zawodnicy, tym dłużej trwają ich walki. Na początku długo się przepychają i szukają błędu u przeciwnika. Najbardziej liczący się zawodnicy w zapasach ważą ponad 100 kg i mierzą więcej niż 190 cm. Każdy zawodnik ma swojego sekundanta, który ponagla leniwego zawodnika, klepiąc go w tyłek. Zawodnicy noszą tradycyjne stroje, które są bardzo mocne, ponieważ są przystosowane do chwytania i szarpania. Jednak torsy są odsłonięte, aby na pewno tylko mężczyźni startowali w tych zawodach. Nadam to tradycyjnie 3 gry męskie, ale tylko w zapasach nie mogą startować kobiety. Dziewczynki startują również w wyścigach konnych, a w łucznictwie to nawet 50% zawodników. Oprócz oglądania zapasów, rozrywką tutaj jest wielki piknik wokół areny. Przypomina typowy festyn rodzinny w Polsce, z tym, że jedzone są inne rzeczy, np. tradycyjny kuszur, czyli takie pierożki nadziewane oczywiście baranim mięsem i pity jest, jak mi się wydaje, również erg, czyli mongolski kumys. Trudno jest tutaj znaleźć kogoś, kto mówi choć trochę po angielsku. Młody chłopak, który jest w stanie wydłukać kilka słów, jest nami zainteresowany, więc proszę go, żeby pokazał nam, gdzie można napić się tradycyjnego mongolskiego kumysu. Prowadzi nas między jurtami i wędrujemy naprawdę długo, aż docieramy wreszcie do mężczyzny, który z bagażnika swojego samochodu uczynił straganik z kumysem. Ludzie sami przynoszą swoje butelki i proszą o przelanie z dużych baniaków.
Przeleję do butelki. Kunerk. Kwaśny kumys. Po mongolsku erk. Duruyor çocuk. Ayağına mı düş? To jest dziwny smak. Jest kisłe. Coś kisłego? Ale kwak. Jakbym się takiego napiła, to bym pomyślała, że jest zepsute. Bo jest. Wydaje mi się, że jedna miseczka w zupełności nam wystarczy. Ale na pewno orzeźwiająca. Wchodzimy na wygłasły wulkan, który nazywa się Korgo. Widać, że to stary wulkan, bo jest już porośnięty modrzewiami. Tam na samym dnie jest takie małe jeziorko i dużo jest skał wulkanicznych, takich mocno porowatych. Bardzo przyjemny widok, taki odmienny od tego, co było wcześniej. Na samym dole jest też pole lawowe, ale ono właśnie już też zaczęło obrastać porostami, ale również drzewami w niektórych miejscach. Modrzewie tu porastają, wielkie połacie. Bardzo fajnie się wchodziło na ten wulkan. Nie było to zbyt wysoko, a widoki były super. I zauważyliśmy, że w ogóle nie ma tutaj turystów. Zauważyliśmy, że tutaj jest dużo bardzo tubylców i te atrakcje turystyczne są bardzo szeroko oblegane, ale są to tylko Mongołowie. I oni najwyraźniej lubią właśnie uprawiać taką turystykę, czy to nad tym jeziorem, czy to tu nad wulkanem. Pełno jest ludzi, którzy chodzą i dużo jest też na przykład starszych osób, które chociaż chodzą o lasce, to wchodzą na jakąś tam górę. Czy dzieciaczki w małych klapkach, takich kroksach. Podczas gdy dalej jedziemy na południe Mongolii, zupełnie przypadkiem natrafiamy na wielkie skupisko ludzi. Zupełnie nie jest to jakieś charakterystyczne miejsce, w którym ktoś mógłby chcieć się zebrać. Po prostu wielka trawiasta przestrzeń między pagórkami, typowy step. A jednak jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy biegną wszyscy w jednym kierunku. Ponieważ wiem, że teraz odbywa się święto Nadam, podejrzewam, że mogą to być zawody konne, czyli moje marzenie się spełnia. Tutaj można zmierzyć wzrost jeźdźca i konia chyba. O. Coś się dzieje. Jakieś poruszenie. Od kilkunastu minut stoją i czekają aż ruszą i tak samo było na przykład z zapasami, że się rozgrzewali co najmniej przez godzinę. Także było wielkie poruszenie, wszyscy biegli do tych koni, a potem w sumie nic i się czeka, aż one wyjadą. Zawodnicy wsiadają na konie, bo generalnie to dzieci tutaj jeżdżą i ważne, żeby koń dojechał do mety, a nie dziecko, więc te konie są tak szkolone, żeby jechały mimo, że jeździec spadnie. Na szczęście te najmniejsze mają kaski. Już się bałam, że będą jeździć na oklep i w ogóle w klapkach, tak jak tamten koleś. Przyglądając się koniom i jeźdźcom, dokonuję ciekawej obserwacji.
Siodła ludzi, którzy tylko oglądają zawody, jakieś tradycyjne siodła mongolskie, są ozdobne i wysokie, sztywne, prawdopodobnie drewniane. Natomiast siodła jeźdźców zawodników są zupełnie płaskie, mięciutkie i zapewne dużo wygodniejsze. Nagle znowu zaczyna się jakieś poruszenie. Ludzie wskakują na konie i zaczynają galopować w konkretnym kierunku. Idziemy za nimi, bo tam zapewne będzie meta wyścigu. Faktycznie, ustawione są trybuny i widać linię mety, obok której stoją sędziowie. Punkt startowy jest tak odległy, że nie da się go dostrzec nawet gołym okiem. Jedyne, co można zrozumieć z tych zawodów, pochodzi od reakcji ludzi, którzy je oglądają. Wszyscy powstawali, żeby lepiej widzieć i nawet drona tu mają, także poważnie podchodzą do tego. Dopiero po dosyć długim oczekiwaniu obserwujemy, że z daleka nadciągają mali jeźdźcy. Największe emocje budzi pierwsza trójka, która noga w nogę przybliża się do mety i walczy o pierwsze 3 miejsca. Kolejni zawodnicy przyjeżdżają już w dosyć dużych odstępach czasu. Ścigają się po dwóch, jadąc łeb w łeb, jednak ten wyścig nie budzi już aż takich emocji. Jeszcze długo dojeżdżają mali jeźdźcy i chłoszczą swoje konie takimi sznurkami, żeby je pogonić.